Witajcie! Po raz kolejny zabieramy Was do Czech. Tym razem odwiedzimy Karlštejn i niezwykły kanion Wielka Ameryka. Pokażemy Wam piękne widoki, ciekawe miejsca i polecimy Wam nocleg, który bardzo nam się spodobał. Zapraszamy! Witajcie kolejnego dnia w Czechach. Tak. Dzisiaj jesteśmy w miejscowości Karlštejn. Kierujemy się na zameczek. Tak. Jest to bardzo ładny zameczek, jak widzimy z ulicy. Już ładnie wygląda. Tak, ozdobiony flagą czeską. Więc zapraszamy do oglądania. Będzie tutaj raczej więcej atrakcji. Mam nadzieję, że uda nam się pokazać Wam coś jeszcze, co jest w okolicy. W ogóle miasteczko Karlštejn leży z jakieś 30 km od Pragi, tak plus minus, może troszkę więcej. Więc to jesteśmy cały czas w okolicach. Już wygląda fajnie. Tak. Takie małe miasteczko z drobnymi atrakcjami. Tak, A główną atrakcją jest ten zamek, tak. do którego nas tutaj to przyciągnęło, ta atrakcja. I Są tutaj małe kawiarenki, jakieś knajpki, że można sobie coś zjeść, ale to zobaczymy później. Na tą chwilę kierujemy się od parkingu do zameczka. Jest to jakieś 25 do 30 minut w górę. w górę, takim spokojnym tempem. Więc dzisiaj ten dzień robimy na spokojnie, Tak, bo przedwczoraj był to mega wyczynowy spontan. tak. Tak jak robimy wszystko na spontanie, to ta lokalizacja też jest przez nas zrobiona na spontanie. No i żeby nie było za nudno, wczoraj było dużo chodzenia, dzisiaj na spokojnie, czyli dużo chodzenia. Tak, dzisiaj dużo chodzenia i to będzie dzisiaj ostatni odcinek z Czech. Co? To zobaczycie atrakcję, później się zobaczy, Tak. co dalej. Pokażemy Wam też miasteczko, bo bardzo fajnie wygląda, bardzo turystycznie wygląda. Tak? Można tak powiedzieć? Tak. Tak, Troszkę nam przypomina nasze polskie góry, te miasteczka w górach takie właśnie. Ale zobaczycie później, pokażemy Wam wracając. tak. Idziemy dopóki mamy pełno energii. Pełno energii i że jeszcze nam pogoda dopisuje. I już tak kątem oka widziałam, że dosyć fajne ceny. Chyba będzie taniej niż w Pradze. Więc Ale to zobaczymy, zobaczycie jak, czy faktycznie. zobaczymy, co nam się uda pokazać. To co, lecimy i my Lecimy, Wam nie zatrzymujemy się. pokażemy Wam teraz widok z dołu. Patrzcie, jak to ładnie wygląda. Zameczek tam na górze. Tam właśnie idziemy. Stamtąd ruszamy. Później podlinkujemy Wam też parking. Nie? Tak. I co? Idziemy. No, nie zatrzymujemy się na spontanie. Lecimy pod górę, Tak, żeby potem zejść w dół. żeby zejść później w dół, a wtedy zobaczymy. Wybierzemy jakąś może knajpkę żeby coś przekąsić, jakiś obiad. Tak. No i co? No i tyle chyba w tym temacie po prostu. No. Jak jeszcze nie pada, pogoda jeszcze jakoś nam dopisuje, to lecimy zobaczyć ten Korzystamy. zameczek. Skorzystamy z tego, że jesteśmy jeszcze tutaj. Ostatni dzień. No i co? No. No i tyle no. Jak tam Julia? Zmęczona? Nie. Nie? Ty się chyba jedyna wyspałaś, słuchaj. Tak? Maksiula trochę zmęczony, słuchajcie. On to tak już drepcze, ale chłop daje radę. Słuchaj, W tych krótkich nóżkach. dobra kwatera, dobre łóżeczko. No to człowiek wyśpi się, tak? No oczywiście. No, także tą kwaterę Wam podlinkujemy. Tak, Naprawdę fajna było była. warto. Nie trzeba podążać specjalnie do Pragi, żeby sobie nocleg zrobić. Wiadomo, to jest ułatwienie, bo już nie trzeba wtedy nie trzeba Dojeżdżać. szukać parkingu, dojeżdżać. No ale też
chcecie jakieś większe smaczki poza Pragą, to i tak musicie dojeżdżać. Ale cenowo Chcąc, nie wychodzi chcąc, taniej. Wychodzi taniej, A parking to też jakoś mega dużo nie przede kosztowało. wszystkim spokojniej, żeby można było się zrelaksować, odpocząć, no bo jak jesteście cały dzień w Pradze, Full to ludzi. uważam, że jest dużo ludzi, jest duży harmider A tam jest taki i spokój fajny. relaksu nie ma w ciągu jakby się przyjechało do kwatery. Tak, a tam taki spokój, cisza. Tam był taki spokój, cisza, na obrzeżach tego głównego miasta, ten hotel. Więc nie zanudzamy, Tak, idziemy. kierujemy się w stronę tego zameczku, Tak, a później po zameczku zobaczycie gdzie dalej. tak, dokładnie. Na tą chwilę zatrzymujemy się na zamku. Po zamku pokażemy Wam, jak się nam uda coś więcej. Tak. Zapraszamy. Lecimy, patrzcie. Zameczek. Fajnie. Tam będą ładne widoczki. Na bank. Jaki wojny. Poznajecie tego gościa? Normalnie dzieciństwo mi się przypomniało. Idą, nie poddają się. Idziemy ciągle pod górkę jak na razie, ale z gór później będzie się fajnie schodzić. No, tak. Z górki na pazurki. Tak, dokładnie. Trzeba najpierw wejść, żeby można było zejść. Tak. Ale ładne widoczki. Zacnie to powiedziałem? Bardzo. No. Ładnie, bardzo ładnie. Powiem Ci fajnie, tak jak... No, super. Taki krótki spacer. No. Bardzo ładnie. W ogóle z gór, no pięknie z dołu to wygląda ten zameczek. Fajnie. Normalnie patrzcie, jaki czad. To jakaś maciorka jest. Jest lepiej? O. Patrzcie jaka świnka. Patrzcie jaki pies. Jaki pies. O, się nawet odezwał. Ale śmieszne. Ale on sobie chodzi luzem, normalnie jak piesek. Dzień dobry. No super. Kolega albo koleżanka Maxa. Tak, zawsze tak robię. To. Max jak się patrzy na niego, patrz. Maksiula, co? Świnka przytakuje. Maksiula, co to jest? Co ty tam widzisz, takie wielkie czarne? Maksiulek, co to jest? Puść go troszkę luźniej. Co to jest? Co, idziemy? Fajne. No chodź. Zamerdał. Ale tak fajnie przytakuje, tak. Tak, teraz to się dopiero zaczyna jazda w górę. Proszę bardzo. I tradycyjnie, jeżeli podobają Wam się nasze filmiki, to dajcie lajka Suba. i komentarz. A, i dzwoneczek, tak, i komentarz. Tak więc, Będziemy Was do skutku o to męczyć. tak, Tak jak my do skutku
Próbujemy Wam udowodnić, że warto Tak. się ruszyć z kanapy. Ale przybywa coraz więcej widzów powolutku. Nas to cieszy. Tak. Małą łyżeczką, nie chochlą. No, dokładnie. Stopniowo do przodu. To co, idziemy. Maksiula, idziemy? Idziemy dalej. Mhm. Tak, to jest ta droga, ulica, którą szliśmy. No. Niżej jest rzeka i stacja kolejowa jakaś chyba. Tak, więc można przyjechać z Pragi tutaj i do Berunu, tu gdzie byliśmy na noclegu. No, Nie? tak. Zamknij. A. Zamek Karlsztejn to jeden z najsłynniejszych zamków w Czechach. Został zbudowany w XIV wieku przez cesarza Karola IV i służył do przechowywania królewskich skarbów i klejnotów koronacyjnych. Co, podoba Wam się tutaj? Takie smaczki to tylko znamy. Tak, dokładnie. Mam Ciebie, co byś chciał? Czekam, aż zejdziesz. Czekaj. No Tak, cześć. gdzie Ty jesteś? A ty dokąd? My spacerujemy po zamku, jak pasier i król. Siebie król. Dobra, chodź. Idzie, Julka. Co, fajne widoki? Fajne widoki z góry? Super, nie? Ładnie. Idziemy teraz w dół do tej flagi. No, to idziemy. Czekamy na tatę i Maxa. Idziemy. Idziemy, tak, Jasne. fajnie. Idziemy w dół. No, w dół. Żeby to miał być. Co tam jest?
okno. A takie okienko sobie jest. Zapraszasz do zamku, do twojego pałacu? Tu byliśmy. Byliśmy? Ja jesteśmy u góry. Teraz jesteśmy u góry. Ładna panorama, ładnie to wygląda. A stamtąd gdzieś przyszliśmy, całą tą tutaj, o. Ale tamto. Pokaż, fajnie. Jaki fajny tak. Jaki w góry. O, lepszy widok. No to idziemy. I co? Warto na ten zameczek wejść? No, tylko mały smaczek jest dla tych, co by chcieli podróżować z pieskiem. To na wszystkie atrakcje na tym zamku się z psem nie wejdzie. Nie wejdzie się z aparatem, żeby robić zdjęć, kamerować, bo jest zakaz tam. Ale tak w każdym prawie zamku, nie? Jak w prawie każdym Ale zamku, chodzi tu o środek zamku. środek. Zamku. Bo na zewnątrz Spoko. spoko. Wejść sobie zobaczyć. Myślę, że warto. Tak, widoczki piękne, cała panorama Karsztejn. Karsztejn. Na całą panoramę Karsztejn. Bardzo ładnie. Bardzo ładna. Więc warto się tutaj spiąć, żeby można było sobie zejść, coś dobrego zjeść. Tak. O, mają pogawędkę o tym, czy pies może sikać, czy nie. Kto więcej sika? Baba czy chłop? Dobra, tak serio? Z góry zdecydowanie lepiej, jak zawsze. Teraz Fajnie. by się przydał jakiś hamulec. Tak, o Jezu, tu tak... A bo jaki Bo ja z tym obciążeniem i z tą kiełbasą zjedzoną, to myślę, że bym szybko wylądował plackiem ziemniaczanym na dole. Na pewno. Fajnie się schodzi. Gorzej było wejść, ale jak zawsze wiadomo. Nie no. Zameczek co? No zameczek polecamy, fajny, więc idziemy dalej. Tak, Pokażemy idziemy na wam jakąś troszeczkę miejscówkę. i pokażemy wam troszeczkę miasteczka. Tego tutaj. Pokażemy wam trochę miasteczka. Tak, pędzimy. Max mnie tak ciągnie, że mam podwójną szybkość z góry. Powiedzcie, co wy zbieracie? Jakie pamiątki zbieracie? Podróżując po świecie. Bo my zbieramy magnesy. Tak, my zbieramy magnesy. Tradycyjnie każda miejscówka, obojętnie czy to są Czechy, czy to jest Polska, każde miasto, w którym się znajdujemy, Tak, jakaś pieczęć musi być, a naszą pieczęcią jest magnes. tak. To prawda. To prawda, mamy ich dosyć sporo. Piszcie w komentarzach, co zbieracie lub nie zbieracie, może tylko po prostu lubicie robić zdjęcia i to jest waszą pamiątką. My lubimy i zdjęcia, i filmiki, i magnesy. I magnesiki. Bo jak wy lubicie kule, jak wy jakieś kule na przykład, to też jest takie coś. Tak, kule śnieżne, nie? Ty No, lubisz no. kule śnieżne, ale Ja ty też masz lubię. bardzo dużo takich świątecznych No bardziej, nie? też jest fajnie, ja mam. Tak. A tak to magnesiki zbieramy. Teraz mamy taki, mamy jeszcze z Pragi, z 2 jeszcze miejsc. Już nie pamiętam z których. Ogólnie zdobyliśmy cztery Z Czech. cztery magnesy z Czech, Tak. więc co? Jesteśmy już po zjedzeniu, kierujemy się
myślę, że chyba ostatnie miejscówki. Będzie to miejscówka... Zdradzać? Chyba nie. Chyba nie. Zdradzimy, jak Zostawimy to z chwilą zastanowienia, Tak. gdzie jeszcze jedziemy, ale to już będzie miejscówka ostatnia. Tak, i wtedy już do domu. Wtedy już ruszamy w stronę Niemiec. Tak, tak więc tak jak Julka powiedziała, kolejna miejscówka to będzie deserek, więc jedziemy. Tak, tutaj takie pyszności. Zdecydowaliśmy się jeszcze kupić naturalny miodek. Kupiliśmy lipowy. Na zimę, to powiedziesz, na zimę będzie jak znalazł, nie? Tak, żeby Wam pokazywać te filmiki na spontanie, to nie tylko przez to, jak będzie ładnie, ciepło, ale też w takich trudnych warunkach też będziemy Wam pokazywać. A żeby Wam pokazywać, to musimy być mega, ale to mega zdrowi. Tak. Bo wiadomo, że jak kogoś złapie choróbsko, to nie jest w ogóle zwiedzanie, nie jest to oglądanie na spontanie, więc zdecydowaliśmy się kupić swojski miód z naturalnej pasieki. Tak, wyglądało wszystko naprawdę bardzo fajnie, więc i dosyć spory wybór tego, bo było można kupić mniejsze słoiczki, większe, my wzięliśmy większy, wiadomo. My lecimy na masę. Masę lecimy. Tak, no jakby, czy będzie dobry, zobaczymy. Myślę, że tak, myślę, że tak. No nic, lecimy dalej. Podsumujemy sobie parking. Stanęliśmy sobie tutaj na 4 godziny i zapłaciliśmy 200 koron, tak? Tak, 200 koron. 50 koron za godzinę. Myślę, że dobra cena. Na pewno taniej niż w Pradze. To, no, taniej, na pewno taniej i fajnie, fajnie. Parking jest dość spory też, Jest więc spory, no. okej jest. Dobrze zlokalizowany, Znaczy, więc... inaczej, to jest jedyny parking tutaj, więc nie ma tutaj w ogóle co za dużo dyskutować. To jest jedyny parking, na którym możecie sobie zaparkować samochód, chyba że wynajmujecie tutaj jakiś pensjonat. No, tak więc nie, dużego wyboru nie ma. Tak. Ale jest tanio. Nie, Ale nie jak jest drogo. widać na tym parkingu, jest to bardzo mocno turystyczne miasto, bo no. parking jest pełen. Sporo samochodów jest, no. Bardzo dużo, no. No dobra, to co? Idziemy. Jak to Ila powiedziała, pokazać wisienkę na torcie. Zobaczymy, czy to będzie wisienka, czy jakaś śliwka. Albo jabłko niedojrzałe, Jabłko ze sztrudla. ze sztrudla. Dobra, idziemy. Co? No hello. Maksiula, już sapiesz? Nie, ty jesteś najedzony, nie? Dostałeś pyszności pod stołem, widziałam. Pan cię karmił mięskiem, tak? Nie przyznawaj się do niczego, Trzymają sztamy dwa. nic nie przyznawaj się, Dwoje. bierz adwokata od razu. Tu będzie chyba adwokat potrzebny. Tak, nic nie mów bez adwokata. Tak. Ja jestem tego zdania. Dobra, No, ładujemy jedziemy. się do auta, jedziemy. Tak. Max świruje. Chyba ze szczęścia, że mu będą dupę wieźli teraz. Tak jak się wzbraniał samochodu, tak teraz pierwszy wskakuje. Maksiula. Maksiula. Co ty robisz? Co, chłopaku? Co ty robisz? No, jedziemy, tak. Jesteśmy się właśnie w naszej kwaterze. Z 25 km od Pragi. Później Wam gdzieś tutaj damy nazwę tego miasta, bo już nie pamiętam, coś na B. Tak więc pokażę Wam kwaterę, bo myślę, że jest całkiem fajna. No, to tak to wygląda. Pokój 3-osobowy, jedno podwójne łóżko, o, lusterko, elegancko. Wieszaczka, takie ala szafeczka. Proszę, kolejne łóżko, biureczko, stolik. No fajnie, wszędzie wykładziny, raczej to już druga kwatera, gdzie są wykładziny, więc to jest chyba takie dosyć tutaj normalne. Mini kuchenka, jak się wchodzi. Max, a ty wychodzisz? Wielka szafa.
Gdzie to się tutaj otwiera? Proszę bardzo, safe. Tak. Sejfik jest. Szafa fajna, pojemna. Jakby ktoś przyjechał na dłuższy czas, to ekstra. Zobaczymy, czy jakieś wyposażenie. Są szklaneczki jakieś, proszę, do wina. Talerzyki na 3 osoby. Czyli jest tam zestaw taki sztućców. Też jakiś, o, na 3 osoby jest. Czajniczek, kawka, herbatka. No i co, łazieneczka. Gdzie jest jeszcze tutaj światełko? Zobaczymy jak łazieneczka. O, no nie powiem, czyściutko, czyściutko. Jesteśmy mile zaskoczeni. Lustereczko. Zobaczymy prysznic. To najważniejsze, bo tu mogą być różne smaczki. I nie, no, Czysty, zadbany, nie? no elegancko. No, bardzo ładnie. O, Lustereczko. to co mi dzisiaj brakowało. O, Tego mi Sobie. brakowało. Ekstra, super. 3 szklaneczki, zaraz suszarka. Bardzo ładnie wyposażona łazienka. Ręczniczki, jak na taką kwadraturę. kibelek i widoczki. Może tu przez siatkę słabo widać. Ale czekaj. Czekaj. Dalej siatka. No tak, ale ładnie. Proszę bardzo, panorama piękna. Elegancko tu wygląda. Fajnie, że są te siatki właśnie przeciwowadą. No nie, no super. Co myślicie? Jak tam? Krzysiek? Zadowolony z kwoty? Chyba No. dosyć spoko, nie? Za takie pieniądze? Ze śniadaniem trzeba powiedzieć. Ze śniadaniem, no fakt, że to nie jest centrum Czech, ale jest obłożenie, ale no, żeby tu przyjechać samochodem z Polski, w tym kierunku jechać na Pragę z Polski, to No. uważam, że warto byłoby się tutaj zatrzymać, bo tu w okolicach jest bardzo dużo rzeczy do zwiedzania, nie tylko Tak. sama Praga, ale też w okolicach jest bardzo dużo do pokazania. Ale no ta kwatera Fajne, zaskoczyła nas miło. zadbana, no, bo nawet w centrum Pragi te Nie było kwatery takich, nie? nie były takie rewelacyjne. Dlatego A swoje kosztowały, nie oszukujmy swoje się. kosztowały, tak? A tu mamy 3 osoby plus piesek, bo wiadomo, piesek też jest płatny dodatkowo. Co tam jeszcze chciałaś pokazać ciekawego? Lodóweczkę, tak. I lodóweczka, super, elegancko. Pusta, ale jest, nie? Tak, Trzeba fajnie. ją zaopatrzyć. Zapełnić, fajnie, fajnie. A tu chyba nie będzie siatki, co? Będzie A nie, będzie siatka, ale patrz, jaki piękny widoczek. Okej, i mało tego, trzeba jeszcze powiedzieć, że No, tu masz ten wysoką, pensjonat w ogóle jest jeszcze z basenem. Na dole, na dworzu jest basen odkryty. No na razie nie funkcjonuje, bo jest połowa maja, jest zimnica, ale jest. Jest zasłonięty. tak. Nie wiem, czy duplexem, czy... Jakaś plandeka, nie wiem co to dokładnie, jest taki, Czymś ale jest namiocik. zasłonięty, tak, czymś Pokażemy jest zaraz zasłonięty. pewnie. Fajnie. Będziemy szli. Więc polecamy tą kwaterę, na pewno Wam gdzieś tu gdzieś pewnie podlinkujemy, napiszemy nazwę i podlinkujemy w opisie. Nigdy tego nie robimy, jeszcze nie robiliśmy, ale dzisiaj zrobimy chyba pierwszy raz recenzję naszego apartamentu, hotelu, pensjonatu. Ciężko powiedzieć, jak to tutaj w Czech jest, jakie w Czechach tutaj są kryteria, ale jesteśmy bardzo, bardzo zadowoleni. To już jest nasza 2. noc. Pokój bardzo czysty, schludny, codziennie sprzątany. Wygodnie się spało. Tak, bardzo wygodny i do tego takie śniadanka na plus. Słuchajcie, zrobiłam króciutki taki na szybko filmik, gdzie jest naprawdę bardzo duży wybór, wszystko jest bardzo smaczne, jajeczka swojskie, na życzenie jajecznica, kiełbaska. Dzisiaj nawet nie było pancake'ów albo naleśników, ale tak naprawdę na życzenie nam zrobili. Ciepłe posiłki zawsze są, nie? Dzisiaj były chyba kiełbaski, gotowane jajecznica, co tam jeszcze było? Jakieś jajka, coś z jajkami. Omlet na pewno. Tylko po prostu to się zamawia, bo jest, Tak. jest karteczka, jaką jest lista, gdzie się zamawia jedzenie, Tak, na dany dzień co jest dany dzień ciepłego. na ciepło i robią to na bieżąco po prostu. Poprosicie No. o jajecznicę dostajecie kiełbaskę, pancake'i. A tak, bufet to wiadomo takie typowe śniadanie, szynka, ser, salami. Tak, jakieś No serki to co pleśniowe. zobaczycie na tym filmiku, na tych zdjęciach, co pokażemy. Ale tak, śniadanie jest naprawdę syte,
Chleb Tak. cały czas jest dokładany, wszystko jest dokładane non stop. Jak się coś kończy, od razu jest dokładane. Jest naprawdę bardzo duży wybór. Te serki takie w ogóle podwędzane, ojejku, jaki był pyszny. Szyneczki chyba z kilka rodzajów tych szyneczek. Dosyć też spory wybór warzyw, nie? Fajne to. Nie wiedzieliśmy, że to jest hotel. Myśleliśmy, że to jest pensjonat, to jest hotel 3-gwiazdkowy. Tak, tutaj w Czechach jest napisany hotel. Także 3-gwiazdkowy, dostali certyfikat. Bardzo miło, bardzo miło. No, dostali 3-gwiazdkowy, bo to nie jest duży hotel, nie jest jakiś ogromniasty, Tak. ale wystarczający na taki pobyt przyjechać, żeby się zatrzymać przed Pragą i sobie Tak. Mamy tutaj jeszcze basen. Tak, jest tutaj basenik, on jest teraz przykryty, no bo nie ma sezonu, wiadomo. Tak. Jest duży ogród w tyle. Piękny widok, jeżeli ktoś sobie weźmie mieszkanie z balkonem, nie wiem czy z drugiej strony jest balkon, naprawdę jest bardzo ładny widoczek. Widać, że to jest miejsce turystyczne, widać, że jest pensjonat. Łód ma więcej owoców i warzyw, patrz. No, fajnie. 25 km do 30 do samej Pragi. A to jest miał Pan jako bardzo ładnie. No, bardzo ładnie to wyglądało. Ja mogę zasnąć, bo chrapałeś. No, nie ma się tu właściwie do czego przyczepić. No nie jesteśmy w sezonie, nie wiemy jak ten basen funkcjonuje. Jest też miejsce na grilla. Tak. Nie ma dużego miejsca do parkowania samochodów, Tak. ale też nie jest źle. Jest tu leciutko stromo, bo jest tutaj leciutko stromo. Tak trochę po chorwacku. Tak, trochę po chorwacku. Trzeba trochę podjechać pod tą górkę, myśleliście, ale myślę, że nie jest źle. Że po prostu Nie. nawet spróbujemy wam dzisiaj pokazać może to miasto, zobaczymy co tutaj znajdziemy. To jest Bauron, jeżeli się nie mylę, jeżeli dobrze wypowiadam. Tu gdzieś tutaj pewnie napiszemy nazwę. Podlinkujemy to. I szczerze, za te pieniądze to wolę codziennie dojeżdżać nawet do Pragi. Ile tam wychodziło do 30, centrum 30 km. Coś nie? ponad 30 km do tego miejsca, co wczoraj byliśmy w Pradze, do tego parkingu. Ale tak podsumowując to, naprawdę hotel ma według nas bardzo dobrą opinię. Tak, i tak jak mówiłam, szczerze to wolę tutaj wykupić sobie ten nocleg ze śniadaniem niż w hotelu w centrum, gdzie jest wielki przemiał, wszystko jest na odpiernicz, tu jest wszystko takie, praktycznie, może nie wszystko, jest ciasto swojskie, takie typowo domowe zrobione, jajeczka swojskie, mają swoje kurki, więc no, bardzo, bardzo duży plus. Miła, Nie ma się do czego doczepić. Przemiła obsługa, mówiąca po angielsku, po niemiecku, po czesku, po polsku niestety nie, ale to nie jest problem, to akurat nie jest problem. Tu czeski Więc- jest podobny do troszkę w małym stopniu do Tak. polskiego, tak więc Da się dogadać. na migi, jak to mówią, najlepszy język to jest na migi. Tak. Jak ktoś nie się boi jechać przez język, no to lepiej, żeby się nie bał, po prostu język nie jest na tyle potrzebny, żeby w świecie funkcjonować i jeździć, podróżować. Tak. Po prostu na każdy sposób można się dogadać. Czy translatorem, czy na migi. Jeśli ktoś będzie chciał was zrozumieć, to was zrozumie. Jeśli ktoś was będzie nie chciał zrozumieć, no to was nie zrozumie. Tym akcentem chcieliśmy zakończyć Bo już mnie ręka boli. i Tak, i polecamy ogólnie. No i dotarliśmy. Przyjechaliśmy do ostatniej naszej miejscówki, a dokładnie nazywa się Wielka Ameryka. Jest to piękny, duży kanion. Tak. I to będzie ostatnie nasze miejsce w tych Czechach. Najpierw pokażemy, a później zakończymy to. Tak, potem skomentujemy. Skomentujemy, czy było warto tu przyjechać. Tak. I jak tradycyjnie powiemy o parkingu i o tym, czy nam się podoba, czy nie. Czy jest dużo spacerowania, czy jest mało spacerowania. Tak. Oglądajcie. Dokładnie. Myślę, że warto. To my nie zanudzamy, tylko pokazujemy wam te widoczki, które... Lecimy na kątem- spotanie. Tak. No. Wygląda to niepozornie.
a tu co się dzieje? Max już chyba zadyszki dostał. Tak, zadyszki dostał. No i teraz słuchajcie, patrzcie, patrzcie. Patrzcie i podziwiajcie. Kanion. Nie wiem, czy widać, ale ta woda jest przepięknie turkusowa. Naprawdę Czy będziemy szli tym szlakiem? ładnie robi to wrażenie. Nie no, przejdziemy, jak nie przejdziemy. Tak to wygląda z góry. Wielki kanion. Wielki kanion, tak amerykańsko. No przepięknie. No nic. To co? Będzie Maksiula. A to nie Maksiula. To co? Podoba się? No. Pierwsze wrażenie? Amerykański kanion. Amerykański kanion. Nie no, ładna woda turkusowa. Mhm. Bardzo wysoko, mega, bardzo wysoko. I Bardzo. No. na takie wspinaczki tutaj, kurczę, no powiem wam, jak ktoś lubi, On się zastanawia, czy iść. nie, to akurat nie dla mnie. No, dasz radę, idziemy. Nie zrobisz tego dla naszych widzów? Zjeść mogę, chodzić mogę, ale wspinać się po takich skałach to raczej to już chyba nie dla mnie. No dobra, darujemy ci. Ale i tak Nie. się przejdziemy spacerkiem. Tak, idziemy, zapraszamy. Idziemy. To idziemy. O kur... Ale sztosik. No, ale woda fajna, patrz. O, ale ładnie. Ty, ale ja A podlazłem. tu byliśmy. Ja podlazłem pod to. No, aż szok. No ja jestem z ciebie dumna, słuchaj. Ja bym ci się nie radził, musiał odpalić, zobacz jak to podsuwa się. To. Można kanion wokół obejść i co jakiś czas są Są. punkty widokowe. Tak, są ogrodzone Tak. siatką, słupkami, piesek nie wypadnie, Tak, śmiało. także tylko prosiłbym was wszystkich, nie opierajcie się o te słupki, bo te słupki nie wiadomo jak są mocno wkąpane, jak są zabetonowane, Czy zawogę zabetonowane? no to tak ludzie się opierają o to, ale jak to ktoś ten słupek wyrwie, to poleci cała gromada. Tak, ale co jak co musicie teraz, słuchajcie, powiedzcie, czy nasz nawigator się sprawdził? Czy dobrą miejscówkę wybrał tym razem? Bo co jak co, ale on wybierał. Co, jak mam dobrą kwaterę, dobre spanie, to też jest dobre myślenie. I jak jest dobre myślenie, to jest też dobre jedzenie. Więc takie pomysły, takie smaczki to tylko na naszym kanale. Ja myślę, że wy też myślicie dobrze, bo nas już jest coraz więcej na tym kanale, że warto nas oglądać, bo z takimi smaczkami, które my wynajdujemy, spontanicznie oczywiście, na spontanie. No, także dajcie tego suba. Tak. Będę was prosił, aż uzbieramy odpowiednią ilość. A do tej odpowiedniej ilości to jeszcze nie wiem ile to będzie, Im więcej, tym lepiej, tym weselej. ale będę was cały czas nakręcał na to, tak jak ja siebie i rodzinę nakręcam na to, żeby ruszać te 4 litery w świat. Tak. Na razie tyle z mojej strony. Jak ktoś chce się podzielić jakimiś nowymi miejscówkami, z jedzeniem, z podróżami, nie muszą być to Niemcy, może być to gdzieś jakiś inny kraj, może jakiś inny kontynent. Chętnie skorzystamy z Chętnie jakichś... skorzystamy. I co? Dajcie kciuka, żeby było nas bardziej widać, żeby do więcej osób to dotarło, do tych, którzy chcieliby nas też oglądać tak jak wy nas. No i co? Nie zanudzamy, idziemy dalej.
zobaczymy, co tam jeszcze odkryjemy. Przy Bo kolejnym. ten kanion jest bardzo, bardzo głęboki. Tak. Wokół tego nie jest może aż tak mega, jest taki mega duży, ale jest głęboki i myślę, jak przejdziemy dookoła, może nam się uda wejść tam do środka, zobaczyć tą wodę. Nie wiem. Nie wiem właśnie, czy można zejść. Zobaczymy, jak to będzie tutaj wyglądało, bo jesteśmy tutaj pierwszy raz. Tu jest wszystko szlakowo poogradzane, że nie można sobie chodzić tak dobrowolnie, jakby się chciało. Tak, szlak wokół to wygląda tak, właściwie krzaki. Krzaki. I dopiero przy punkcie widokowym jest fajny taki Kanion. luźny teren, tak, i można zobaczyć ładnie. Ale pogoda nam dopisuje, kolejny dzień, Pięknie. więc nie ma co narzekać. Nie, ogólnie teraz tak patrzymy, wcale nie ma tak dużo osób. Jest połowa maja, w Pradze multum ludzi, w tym skalnym mieście też pełno, a powiem Wam, że tutaj jest taki luzik i dosyć fajnie się spaceruje. Tak. Bo ogólnie Praga jest piękna, ale Praga to nie wszystko. Są jeszcze okolice wokół Pragi, które Smaczki Tak. z Pragi są, wokół Pragi smaczki są, myślę, też atrakcyjne. tak, naprawdę, bardzo, bardzo I ciekawe. cena też bardziej przystępna. Wiadomo, jak na stolica musi być Zawsze droższa, jest tak? droższa, wszędzie, niestety. Niestety, tak. No nic, dobra, nie gadamy. Lecimy dalej. Pokazujemy Wam kolejne widoczki. Atrakcje. Tak. Schodzimy w dół. Pisali, że jest tu toaleta. I teraz się zastanawiamy, czy robią sobie z nas jaja, czy faktycznie tu jest. Po siusiu mi się zachciało. Więc zobaczymy, czy po prostu chodzi o to, żeby iść w krzaki, czy będzie jakiś toj-toj. Oczywiście żartujemy. Wiadomo, nie, toaleta gdzieś tu jest, jakiś toj-toj pewnie stoi. Ale najpierw idziemy, bo widzimy tutaj widoczek, więc idziemy zobaczyć, jak to wygląda o pięterko niżej. Gorzej będzie znowuż pod górę. A dajcie spokój. Okej, tu jest siatka, troszkę gorzej widać, ale słuchajcie, to jest naprawdę niedaleko. Tutaj już są te jeziorka, a byliśmy tam. Byliśmy tam. Więc no, szybko idzie przejść ten kanion. Ja myślę, można iść dołem. O, to czeka na spacerek. To czeka na spacerek w górę. Ale widzicie, tu są też takie jaskinie, patrzcie. Tu jest jakaś jaskinia, jakieś wejście. Ciekawe, czy tam można jakoś wejść. Ciekawe, co? Ciekawe? Jak myślicie? Taka ciekawostka, słuchajcie. No, zobaczymy, co będzie na szlaku. Dobra, idziemy na to siusiu? Co, Julia? Fajnie? Fajnie. Fajnie, nie? A teraz będziemy wchodzić pod górę. Dobra. Tutaj troszkę taka skarpa, słuchajcie, trzeba uważać troszeczkę. Ale patrzcie. Pięknie. Przepięknie. No idziemy. Idziemy, chodź. No. Переверни фото, щоб не так, а отак. Patrzcie, jak ładnie. Wielka Ameryka to niezwykły opuszczony kamieniołom niedaleko Pragi, nazywany czeskim Wielkim Kanionem. Zachwyca turkusową wodą i stromymi wapiennymi ścianami. To jedno z najbardziej fotogenicznych miejsc w Czechach. Słuchajcie, zrobili nas w bambuko. Miały być toalety, a toalet nie było. Ale za to był piękny widok, tak więc teraz weszliśmy na fajną trasę, słuchajcie, patrzcie. No przecież, kurczę, nic nie widać.
przepięknie, no. Każdy coś przywozi z wakacji. My magnesiki, a Max próbuje z tą gałązką. Tak, to jest twoja pamiątka z Czech? Proszę bardzo. Elegancko. Nie wiem. Nam, 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 nam. Nam, 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 nam. O, warto. No. To jest stary teren kopalniany. Proszę bardzo, można jeszcze zobaczyć taki punkt widokowy, ale ogólnie nie widzieliśmy tego, więc nie wiem. Zobaczymy, może jeszcze mamy kawałek, więc może coś będzie. Proszę bardzo. Zamieszkują te jaskinie nietoperze. No fajnie. Patrzcie jaki dziwak fajny. Okej. A tak to wyglądało. Tym widoczkiem za nami. No cóż, kończymy. Kończymy wizytę w Czechach. Zaczęło już padać, więc już się zwijamy. Tak, chcieliśmy zejść na dół, ale to jest z innej strony, trzeba wejść Trzeba sobie poszukać tego wejścia. Na pewno jest, bo ludzie tam chodzą. z drugiej strony, może Tak, od miasta, gdzieś od ale miasta no po pewnie. prostu już my tego nie będziemy szukać, bo przeszliśmy cały kanion od góry. Także myślę, że górny kanion, z góry kanion najlepiej chyba widać i chyba to jest najlepsza atrakcja. Tak, najładniej. Z dołu też jest ładnie, bliżej wody. Na pewno, bardzo ładnie. Ale już i tak mówię, zaczęło padać, Zaczęło więc padać zbieramy i się. nie mamy już tak chęci, żeby spacerować w takim deszczu, a mamy No. jeszcze przed sobą troszkę kilometrów, żeby przejechać Tak. do Polski, do Niemczech, więc tym akcentem, jak mówiłaś, tym akcentem będziemy zakończać Czechy. Było miło, ale się skończyło, więc myślę, że warto tu przyjechać, warto Tak. tutaj przyjechać, zjeść, spontanicznie sobie coś obejrzeć. Tak. Wszystkie atrakcje były naprawdę bardzo fajne, więc no polecamy przyjazd do Czech. No, dobra, my kończymy, bo serio zaczyna padać coraz mocniej. Kończymy te Czechy. Jeśli nie widziałeś naszych ostatnich filmików, zapraszamy do obejrzenia. A my się nie zatrzymujemy, albo widzimy się w Niemczech na jakichś atrakcjach, na jedzeniu, albo gdzieś za granicą. Dokładnie, Do następnego. tak, pa. Cześć. Dziękujemy za oglądanie. Albo jak widziałeś filmik, Czekaj, bo autobus jedzie. to zapraszamy na filmik. Tak, zapraszamy. Zapraszamy, jest co oglądać. Nie oglądacie, oglądajcie, bo warto. Tak, dobra, lecimy, bo ja już jestem cała Cześć. mokra. Pa. Coś jeszcze chciałeś? Pa! Pa.